Hej, witam Was na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś zupełnie innym niż do tej pory, bo przygotowałam dla Was serię krótkich filmów na temat klimatu. Przez następne 7 tygodni będę wypuszczać dla Was materiały, które pozwolą Wam dogłębnie zrozumieć, jak działa ziemski system klimatyczny, jak to się dzieje, że nasza planeta się ociepla, skąd wiemy, że obecne zmiany klimatu są powodowane przez ludzi oraz jak rysuje się przyszłość klimatu. Jako że widzę po swoich statystykach, że wolelibyście krótsze materiały, postanowiłam się do Was dostosować i skompresować wiedzę w jak najkrótszym czasie. A skoro goni mnie czas, to zaczynajmy! Zacznijmy w ogóle od tego, skąd możemy wiedzieć na pewno, że to, co mówią nam naukowcy, jest prawdziwe. Obecnie ponad 99% naukowców zgadza się, że obecne zmiany klimatu są spowodowane przez człowieka. Ale czy na pewno możemy im ufać? Nauka w szeroko pojętym rozumieniu zajmuje się dokonywaniem obserwacji i testowania hipotez. Być może część z Was już wie, że środowisko naukowe posługuje się wysoce sformalizowanym procesem recenzowania. Wyobraźcie sobie, że jesteście badaczem lub badaczką w jakiejś dziedzinie, stawiacie sobie hipotezę i chcecie ją przetestować. Aby dowiedzieć się, czy jest prawdziwa, zbieracie dane lub przeprowadzacie eksperyment naukowy. Później zbieracie wyniki i interpretujecie je. Wszystko to opisujecie w artykule naukowym. Czy to już oznacza, że udało Wam się obalić lub udowodnić Waszą hipotezę? Jeszcze nie, bo musicie poddać Wasz artykuł recenzji. Należy więc go wysłać do magazynu naukowego, który specjalizuje się w tej samej dziedzinie co Wasza, a tam naukowiec uznany za eksperta w swojej dziedzinie dokładnie przeczyta Wasz artykuł i sprawdzi jego wiarygodność oraz czy interpretacja wyników została dokonana prawidłowo. Po takiej recenzji Wasz artykuł czekają 3 różne scenariusze: zatwierdzenie i publikacja, odrzucenie lub prośba o poprawienie go, jeśli recenzenci stwierdzą, że w Waszym artykule brakuje danych lub interpretacje są wadliwe. Artykuły, które zostały poddane publikacji, uznaje się za aktualną wiedzę naukową i choć nie daje nam to stuprocentowej pewności, że to, co jest w nich zawarte, jest prawdą, daje nam to najwyższy poziom gwarancji, że tak właśnie jest. I to samo możemy właśnie powiedzieć o globalnym ociepleniu. Spośród ponad 88 tysięcy zrecenzowanych artykułów naukowych, napisanych od roku 2012, ponad 99% z nich uznaje, że obecne zmiany klimatu są spowodowane przez człowieka. Skąd wiemy, że klimat się ociepla? Dzięki obserwacjom, których dokonują naukowcy. Aby uzyskać pełny obraz temperatury Ziemi, naukowcy łączą pomiary dokonane nad Ziemią i pod wodą. Na każdej stacji pomiarów dokonuje się porównania obecnej temperatury do temperatury, która jest uznana za normalną dla danej lokalizacji i czasu i zwykle jest to średnia pomiarów z 30 lat. Odchylenia od średniej temperatury nazywa się anomaliami i pozwalają one naukowcom ocenić, jak z czasem ewoluuje temperatura. Na tym wykresie widzicie globalne średnie odchylenie temperatury. Pomiary zostały porównane do okresu z lat 1961-1990. Globalnie średnia temperatura Ziemi już wzrosła o około 1 stopień w porównaniu do temperatury sprzed rewolucji przemysłowej. To, co rzuca się w oczy, to tempo wzrostu średniej temperatury od lat 80. Jeśli wydaje Wam się, że 1 stopień to nie jest dużo, to zwróćcie uwagę na to, że temperatura nie wszędzie podnosi się w takim samym stopniu i najbardziej wzrasta ona na półkuli północnej. Jest tak dlatego, że ląd ogrzewa się szybciej niż oceany i to właśnie on dominuje na półkuli północnej. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to gorąco zachęcam Was do zaglądania tu co tydzień, a jeżeli macie więcej czasu i chcielibyście bardziej zgłębić temat, to zerknijcie na źródła, które podałam w opisie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania na temat tego, co dzisiaj powiedziałam, to nie wahajcie się zadać ich w komentarzach. A tymczasem widzimy się za tydzień.